Ta miejscowość kilkunastokrotnie pojawia się na kartach Nowego Testamentu i związana jest z osobą Jezusa Chrystusa. Stanowiła centrum działalności Jezusa po opuszczeniu Nazaretu. To tutaj Jezus powołał swoich pierwszych uczniów. Teraz widzicie dom świętego Piotra. Podobno Jezus tutaj mieszkał. Poza tym nauczał w synagodze, wypędził złego ducha z opętanego, uleczył teściową Szymona, trędowatego, sługę setnika i paralityka, a także przywrócił do życia córkę Jaira. To tutaj według Nowego Testamentu Jezus chodził po wodach jeziora Tyberiackiego. W 1986 roku w wodach jeziora przy Kafarnał odkryto dobrze zachowaną starożytną łódź rybacką, datowaną na I wiek. W północno-wschodniej części od stanowiska archeologicznego utworzono Park Narodowy Kafarnał. Jak informuje witryna internetowa parku, jego główna część zajmuje obszar 8 hektarów i jest ogólnodostępna przez cały rok. Park obejmuje naturalną roślinność Ziemi Świętej. Poza miejscami rekreacyjnymi znajduje się tutaj przystań. Istnieje możliwość odbycia wycieczki łodzią po jeziorze Tyberiackim, inaczej zwanym Galilejskim. Znajdujemy się na wzgórzu Golan, który jest zlokalizowany na pograniczu Izraela, Syrii i Libanu. Jego przynależność państwowa jest sporna pomiędzy Izraelem a Syrią. Region ten odgrywał ważną rolę w wojnach izraelsko-arabskich. Panowanie nad wzgórzami umożliwia Izraelowi ostrzał Damaszku, a Syrii ostrzał północnego Izraela. Dlatego też zostały one silnie ufortyfikowane. Mimo tego w 1967 roku podczas wojny sześciodniowej wzgórza Golan zostały błyskawicznie zdobyte przez wojska Izraela. Próba odzyskania ich przez wojska syryjskie podczas bitwy Jom Kippur w 1973 roku zakończyła się niepowodzeniem. Podobno co jakiś czas można tu usłyszeć wybuch miny spowodowany nadepnięciem przez krowę. Dodatkowo na szczycie wzgórza widzicie zrobione różne cosie z resztek czołgów czy innego sprzętu. Na pewno ciekawą atrakcją jest tutaj wejście do schronu, w którym dosyć niedawno chowali się ludzie przed pociskami, czy możliwość przejścia po okopach. Kościół Prymatu Świętego Piotra. Jest to miejsce, gdzie po raz trzeci Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu, a także jest znane z prymatu, jaki Jezus udzielił świętemu Piotrowi. Kościół jest niewielki. W środku znajduje się przed ołtarzem wystająca ponad posadzkę skała, Mensa Christi, zwana też stołem Pana. Według tradycji to właśnie na tej skale po cudownym połowie Jezus zaoferował apostołom posiłek, ryby i chleb. Budynek wybudowano z czarnego bazaltu wulkanicznego i usadowiono na skale. Opiekują się nim Franciszkanie. Pokazuje na miejsce, gdzie podobno wybuchły zamieszki, podpalono samochody i ogólnie była jazda. Jezioro Galilejskie. W ten dzień z powodu zamieszek nie wiedzieliśmy, czy uda nam się dostać do kolejnego miejsca, ponieważ wszystko działo się blisko nas i władze błyskawicznie zamykali drogi pomiędzy miastami. Na szczęście po pewnym czasie wszystko wróciło do normy, więc zdołaliśmy dostać się na statek, którym mieliśmy przepłynąć jezioro Galilejskie. Tak, to właśnie jest to słynne największe jezioro słodkowodne Izraela, położone na północy krajów Galilei. Niektórzy nazywają je morzem, jednak w rzeczywistości jest to jezioro przepływowe, przez które przepływa rzeka Jordan, stanowiąca wraz z jeziorem podstawowe źródło wody dla Izraela. Bardzo często jezioro Tyberiackie jest nazywane jeziorem Genezaret albo jeziorem galilejskim, czasami nawet Morzem Galilejskim. We współczesnym języku hebrajskim jest znane pod swoją biblijną nazwą Morze Kineret. Jezioro ma obwód około 53 km, długość 21 km i szerokość 13 km. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 166 km², maksymalna głębokość to 43 metry. Jest to najniżej położone jezioro słodkowodne na Ziemi.
Jest zasilane licznymi małymi strumieniami, jednak jej głównym źródłem wody jest rzeka Jordan, która wpada do jeziora w jego północnym krańcu, a wypada w południowym. Na brzegach jeziora Tyberiackiego koło miejscowości Tabcha odnaleziono szczątki człowieka neandertalskiego. Większość z apostołów Jezusa Chrystusa pochodziła z rybackich miejscowości położonych nad jeziorem Tyberiackim. Najsłynniejsze kazanie na górze również było wygłoszone nad jeziorem, tak jak i liczne dokonywane przez Jezusa cuda i uzdrowienia chorych. To właśnie z tych powodów jezioro Tyberiackie ma duże znaczenie dla chrześcijan. Po żydowskim powstaniu przeciwko Rzymianom w 135 roku wszyscy Żydzi zostali usunięci z Jerozolimy. To właśnie wtedy nowym centrum żydowskiej kultury i nauki stał się region jeziora Tyberiackiego, w szczególności miasto Tyberiada. Spisano tutaj treść Talmudu palestyńskiego. Obecnie turystyka jest najważniejszą gałęzią gospodarki w rejonie jeziora. Cała okolica jest bardzo popularnym miejscowym miejscem wypoczynku. Wybudowano tu liczne ośrodki wypoczynkowe. W lecie 1986 roku na dnie jeziora w pobliżu Migdal natrafiono na starożytną łódź. Poziom wody jeziora w roku 1985 był rekordowo niski. W rezultacie zwierciadło jeziora drastycznie się obniżyło, odsłaniając dość szeroki pas dna.
Dwaj mieszkańcy pobliskiego kibucu, rodzeni bracia, wędrując po terenie poprzednio zalanym wodą, znaleźli trochę starych gwoździ i monet z brązu oraz owalny zarys pogrążonego w błocie obiektu, który później okazał się łodzią z I wieku naszej ery. W pobliżu znaleziono również resztki ceramiki, a w środku łodzi lampkę oliwną, datowane metodą radiowęglową na okres między 100 rokiem przed naszą erą a 67 naszej ery. Znalezisko okrzyknięto łodzią Jezusa Chrystusa. Oczywiście największą atrakcją tego miejsca jest przepłynięcie jeziora łodzią. Gdy płynie duża polska grupa pielgrzymów lub turystów, na maszt wciągana jest obok izraelskiej także flaga polska. Ogólnie są puszczane polskie kawałki i robi się bardzo sentymentalnie. Wiecie, to jest historyczne miejsce, a tu proszę, leci polski kawałek i widzicie polską flagę. Atmosfera jest bardzo luźna i płynie się naprawdę przyjemnie. Wokół nie ma jakichś specjalnych atrakcji, które można podziwiać, ale mimo wszystko bardzo polecam tą atrakcję. Jeżeli lubicie ryby, to oczywiście dla Was punktem obowiązkowym będzie zjedzenie ryby z tego jeziora, co oczywiście jest możliwe w każdej pobliskiej restauracji i nie jest to jakiś specjalny koszt. U mnie rybę jadła żona i bardzo jej smakowało. No potem nie zamoczyć chciał. Nie jest tak, że nie potrafi trafić. Miał to, nie trafił liną, i ona wpadła do wody i on wyciągnął Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!